Dzień dobry, cześć Wam wszystkim. Dzisiaj ruszamy, słuchajcie, na nasz spacer. Jesteśmy w Matlock po raz kolejny, tak, ale tym razem, słuchajcie, obczaiłam fajne miejsce. I tutaj zaraz kierujemy się na White Peak Lodge. Słuchajcie, tą trasę można przejść 42 km, ale to nie jest challenge dla nas dzisiaj. Tutaj zobaczcie, jakie przejście. Tak jakby kanał tutaj był, którym można sobie, zobaczcie, poziomy, zmieniać śluza, ale wydaje mi się, że to jest ewidentnie dzisiaj ma inną swoją funkcję. Tak czy siak my się tutaj kierujemy, słuchajcie, na White Peak Lodge. Zobaczcie, tak fajnie sobie idziemy w ogóle drugą stroną. Tyle razy tutaj byliśmy i ja nie wiedziałam, że z tej strony też jest takie przejście. Taki klimacik w ogóle. Latem też musi być super, no ale my dzisiaj spodnie wodoodporne, buty, czapki. Nie jest zimno, ale no pada od czasu do czasu, także jeszcze mamy kurtki wodoodporne w plecaku. No i tak sobie idziemy wzdłuż tutaj tej rzeki, a później ma być jeszcze fajniej. No i słuchajcie, rozpadało się znowu. Teraz przechodzimy pod takim tunelem, chwilę tu zaczekamy, najwyżej bierzemy kurtki, ale zobaczcie, jak woda tutaj zasuwa. Niestety w Matlock bardzo często zdarzają się powodzie i podmywa tutaj niestety mieszkańców w niektórych miejscach, ale wygląda to wszystko tutaj fajnie. Widzicie, tam drugą stroną można sobie iść, tak jak ci ludzie idą, a my teraz idziemy zupełnie inną trasą, której wcześniej nie znaliśmy. Dochodzimy, słuchajcie, do takiego mostku. My przez niego nie przechodzimy, bo my idziemy tutaj, zaraz Wam pokażę, w lewo, pod tunel. Tak jak widzicie, trochę pada, oni nie chcą ubrać kurtek, ja ubrałam. Mówią, że im nic nie będzie. Także widzicie, White Peak Lodge, High Tor i tak sobie my tak samo idziemy. No i słuchajcie, jest znak, jest wejście do takiej tutaj bramy i to będzie taki pierwszy punkt widokowy, można powiedzieć, na całą tą tutaj dolinę, jeżeli tak to mogę nazwać, jeśli chodzi o właśnie Matlock, które będzie pod nami, a raczej droga. Także jeszcze chwilę i będziemy. No i mamy, słuchajcie, pierwszy punkt widokowy. Nie było mega trudno tutaj dojść. No tak, bo to jest cała droga. Zobaczcie, to jest ten parking taki po środku, na którym tak można się zaparkować i tak jest się naprawdę pomiędzy Matlock Bath a Matlock. Kiedyś, no zobaczcie, kiedyś tam szliśmy sobie górą, co mieliśmy cel dojść do wagoników, także tam przez te pola, tak jak tam mgła. No a teraz jesteśmy troszeczkę z drugiej strony. Parking jest tutaj. Ten, który jest taki pośrodku pomiędzy Matlock Bath a Matlock. Także też fajnie tu zaparkować i macie wtedy dwa kierunki, żeby wybrać. Zwłaszcza jeżeli na przykład jesteście rowerami, to fajnie sobie tak przejechać. A my wtedy szliśmy sobie, tak mówię, zupełnie inaczej, bo górą, tak jak te farmy. No i teraz też ruszamy i będziemy szli tutaj, bo tu jeszcze kawałeczek dalej i dojdziemy do kolejnego rozwidlenia. No i mamy dwie opcje do wyboru, ale przyznam Wam się szczerze, ja jestem za opcją pierwszą. Tylko po prostu, żeby nie padało. Generalnie cały ten spacer to jest zaledwie 2 mile. Tam właśnie z Matlock, z tego parku do Matlock Bath. No ale to zobaczymy. Ja włączyłam swoją aplikację, która zmierzy nam ten dystans. No i później wiadomo, będziemy musieli tak samo wrócić do samochodu, ale to już wrócimy sobie drogą. Może w międzyczasie jeszcze chwilę sobie zrobimy przerwy, zjemy jakiś obiad w Matlock, taki plan też jest, ale to wszystko zobaczymy, czy będą miejsca, bo nic nie rezerwowałam, tylko po prostu sobie tak idziemy. Jeśli chodzi o warunki w lutym, no to sami widzicie, no jest jak jest. No na takich odcinkach no jest błoto. Dzisiaj rano nawet jak biegaliśmy, to też wybraliśmy sobie takie fajne miejsce, gdzie lubimy spacerować, ale też idealne warunki, żeby pobiegać. No niestety były odcinki bardzo błotne i bardzo śliskie. No co, trochę nas
zwolniło, no ale to nic, słuchajcie. Najważniejsze jest to, żeby się ruszyć, wyjść, nawet jak jest teraz dopiero luty, nie ma jakiejś super pogody, to i tak fajnie, zwłaszcza, że za tydzień mamy half term. Dajcie znać, jeżeli ten film oglądacie jeszcze przed half termem, tutaj w UK, no bo wiadomo, w Polsce ferie już się zaczęły tak samo, to dajcie znać, gdzie się wybieracie. Bo jestem ciekawa, jakie kierunki wybieracie w ogóle w lutym. Czy w ogóle gdzieś wyjeżdżacie w lutym? Czy uważacie, że ten half term w lutym jest taki pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a świętami wielkanocnymi i trochę tak niezbyt fajnie wydawać kasę i jeździć gdziekolwiek? Czy jednak planujecie i gdzieś ten tydzień dzieciakom organizujecie? Tu jest fajny widoczek. Jeszcze Wam pokażę chwilę i lecę do góry. A tutaj po drugiej stronie słynny zamek, o którym opowiadałam też w jednym z odcinków. Zostawię Wam linka, jeżeli byście chcieli dowiedzieć się, jak jeszcze w Matlock można się wybrać tą drugą stroną, to zostawię Wam link, bo myślę, że też taki fajny spacer, niezbyt wymagający, ale taki troszeczkę inny. I właśnie tam historia tego zamku. Także zapraszam Was ogólnie na nasz kanał, jeżeli lubicie takie miejsca, które można pozwiedzać. Oczywiście tak niskobudżetowo, nie szaleć za bardzo, ale za to fajnie spędzić rodzinnie czas na wspólnych wycieczkach, czy poznawaniu w ogóle tutaj Anglii. Oczywiście jak nam się udaje, to czasami gdzieś lądujemy w Europie i też mamy fajne podróże. No to serdecznie Was zapraszam, zostańcie z nami na dłużej, dajcie kciuka, oczywiście kliknijcie w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o naszych filmikach, jeżeli takie się tutaj pojawiają. Osobnym tematem są zioła, które kocham i czasami dodatkowo wstawiam tutaj filmiki o ziołach i o nowych roślinach, które na przykład teraz na wiosnę pomału się budzą. Znacie, wiecie co to za roślina? Nie powiem Wam, bo jeżeli wiecie, to zostawcie komentarz, a ja wtedy ślicznie Wam podziękuję, bo wiem, że jesteście z teamu zioła. I tutaj, słuchajcie, kawałeczek dalej, kolejny punkt widokowy. Nawet nie wiedziałam o tym, że tutaj jest kolejny punkt widokowy. Także zaraz tam podejdę i zobaczymy, co tutaj możemy upatrzeć. O wow. O wow. Ale widok, słuchajcie. Niesamowity. Jak te domy są pod taki łuk jest zrobiony. Jak się idzie tą drogą, to wiadomo, że ona tak skręca, ale z góry to wygląda niesamowicie. A kiedyś, chyba jeszcze raz tam wrócę do tego właśnie filmiku, schodziliśmy tam z góry i tutaj jest po drugiej stronie, dokładnie tutaj, gdzie pokazuję palcem w tej chwili, jest kościółek. I ten kościółek był zamknięty i sobie tak szliśmy tyłem jeszcze w kierunku właśnie góry Abrahama i wagoników. Fajnie, co? Tutaj już stoję i patrzę sobie, tam mamy w oddali wagoniki i tu mamy taką pierwszą dosyć dużą, widzicie, skarpę. Można tam trochę podejść bliżej, ale na pewno się nie odważymy. Tutaj mamy już właśnie wejście, tak jak przechodziliśmy tym polem z tyłu przy tej wieży. No i droga do Matlock Bath. Na pewno jest to krótsza droga, tędy iść, niż iść drogą z ulicy. Widok jest niesamowity, pięknie to wygląda. Ja wiem, że do odważnych śmiech należy, ale ja takich miejsc nie lubię, więc nawet się nie zbliżam, nie podchodzę. Idziemy dalej, bo tam już czekać będzie na nas, tak jak Wam mówiłam, kolejna niespodzianka. O wow, o wow. Ty, ale to myślisz, że tędy woda leci? Nie wiem, odpoczywają? Zmęczyły nam się dzieci, słuchaj. Będą chciały zaraz jeść. Ale... O ja, no. Idziemy? Czekajcie, to są też dwie drogi. Nie, mi się wydaje, że tam nie ma przejścia. Może tam kiedyś coś było? Pokaż. Nie, no co ty. Ślady są, ale zamknięte jest, no. Ale to jest tylko, widzisz, taka jaskinia, nie, że tam dalej gdzieś przejdzie, zobacz.
Ja myślałam, że jest jakieś przejście dalej. Fajnie to wygląda. No, ciekawie. Widzicie, jakie miejsce się odkrywa? Ale my tu musimy iść jeszcze w lewo. Tylko chciałam podejść do tego znaku i zobaczyć, co na tym znaku, jakie są informacje. Tak. Tutaj jesteśmy. Już naprawdę jesteśmy bardzo blisko Matlock. Tu mamy tą trasę zakochanych w Matlock. Ten mostek zakochanych w Matlock. Matlock Bath, tutaj doprecyzuję. Także no, są fajne tutaj informacje i fajne rzeczy, które można sobie tutaj ogarnąć. A my totalnie zieloni nie wiedzieliśmy, że taka miejscówka istnieje. Jednak tu nie idę, tylko idę za nimi. Nie włączyłam sobie map, bo uważam, że OS Map tutaj nie jest potrzebny, wystarczy po prostu iść po znakach. A zwłaszcza, że ta trasa nie jest jakaś taka mega długa. Zapiszę ją sobie na mojej Fit aplikacji, więc wstawię Wam później zdjęcie, jak to wygląda. Jeżeli byście byli zainteresowani i macie niedaleko do Matlock, no to fajnie się wybrać. Już Wam podałam 2 trasy, którymi będziecie mieli podane przez nas 2 trasy, którymi warto się tutaj wybrać i pospacerować. Na razie idziemy dalej. Też można było pójść. Zobaczcie, ścieżka idzie. No właśnie. Ale schodki wysokie, co? O, trochę tak ciężko. I kolejny punkt widokowy. Wow, jaka mgła! No widzisz? Ale mgła. Ale dzieciaki usiadły, słuchajcie. Fajne zdjęcie. A, teraz mówicie o tych wakonikach. Wow, tu też blisko, żeby podejść. Tu jest Gulliver. Widzicie, już jesteśmy w Matlock Bath. Dosłownie. Tu mamy parking, na którym bardzo często parkujemy. To jest przy stacji kolejowej. No i tu już macie całą główną drogę Matlock Bath. I tam jest nasz ulubiony pub. Tato zszedł z powrotem. Idziemy zobaczyć, co wyczaił. Tutaj miejscówka jest niesamowita z tą ławeczką. Ale już chodź, bo już tyle zdjęć narobiliśmy. Naprawdę jeszcze ta mgła tak się unosi. Wstawię Wam te zdjęcia, bo są naprawdę super. Także jak szukacie jakiejś inspiracji na fajne zdjęcie profilowe, no to uważam, że ta miejscówka jest fajna. Jeszcze musicie trafić taką pogodę jak my, czyli deszczową, mgliście. I będziemy tą trasę tak, że można iść górą, tak jak przed chwileczką zeszliśmy, i można iść tu dołem. Czyli niepotrzebnie szliśmy do góry, wystarczyło od razu tutaj skręcić na ten klif, ale ja Wam zaraz pokażę, gdzie tym żółtym szlakiem, nie żółtym, to jest fioletowy szlak, prawda? Gdzie się dochodzi i czy to jest dobry pomysł, zwłaszcza z dziećmi, bo tak naprawdę idziemy cały czas wzdłuż tego klifu. Byliśmy tutaj na górze, a teraz jesteśmy jak gdyby pod tym klifem. Nie jak gdyby, tylko jesteśmy pod tym klifem. Tylko zaraz Wam pokażę dokładnie, o co tutaj chodzi. Nie wiem, jak długo będę mogła utrzymać telefon, bo to jest na takiej zasadzie nie patrz w dół. Ja nie wiem, czy jestem na to gotowa. Właśnie, tu są specjalne, słuchajcie, poręcze, żeby się trzymać. I ja na pewno się będę trzymać tutaj. Generalnie postaram się nagrywać, bo mega mi się podobało, jak tutaj szli inni. Ale tak jak mówię, czy ja jestem na to gotowa, a Ty jesteś gotowa na to? Nie? Trochę tak jest. Zobaczcie. Tak musimy iść. Takimi ścieżkami. Dobra, to słuchajcie, ja idę pierwsza. Jak się patrzę naprawdę w dół, albo tak w bok, to się kręci w głowie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale słuchajcie, no to ja jestem ogólnie kobietą strachliwą. Wolę sobie tu przejść z tej strony. Ale chodziło generalnie o to, żeby iść właśnie pod tymi skałami i trzymać się w razie czego tych poręczy. No jak macie małe dzieci, to definitywnie jest to strasznie głupi pomysł. Chociaż nie jest jakoś tak niebezpiecznie, tylko po prostu no idzie się tak bardzo blisko tutaj, zobaczcie, tej skarpy. Nie wiem jak długo, zaraz zobaczymy. Nie chciałabym wyłączać telefonu i przeskakiwać na kolejne ujęcie, bo jestem sama ciekawa, jak długo się tędy idzie. Więc pozwólcie, że będziecie tą trasę szli ze mną. Będzie tak raźniej, z nami raczej, bo my idziemy w dwójkę z córką, a chłopaki już są z przodu. Ślisko, błoto, ale jest okej, co?
To tam był chyba taki odcinek. Tam był taki odcinek straszny. Tak, idziemy. O, chyba, słuchajcie, tak naprawdę ten taki scary moment to był tylko tam. A tutaj już... I jak tam? Jest okej? O, tutaj kogoś spotkaliśmy. Tam górą byśmy sobie tutaj zeszli. Tu jest ten taki nadajnik. I byśmy sobie pewnie tutaj, tędy tak samo wyszli, tak? Tak, żółtą, a my poszliśmy fioletową. Także, nie no, tam nie idź, tu schodzimy, tu w prawo na pewno. Jejku, tak, ty chcesz tamtędy iść? Proszę ciebie. No to idź, zobacz. No pokaż. Nie, ale to mi się wydaje, tam jest, zobacz. No dobra, bo tata tutaj się bawi w odkrywce różnych tajemnych przejść. O. I zaraz będziesz miał tajemne przejście, jak wylądujesz na tyłku. Ale... Nie, no to też można zejść, zobacz. Patrz, tam jest fajna trasa. Może tam tymi schodami można iść i zobacz, tu są nawet ławeczki. Popatrz. To spoko. A nie, popatrz. Popatrz, Gucio, co tu jest. Zobacz, jakie przejście. Czyli tata jedna tutaj na czuja idzie i obczaja różne fajne miejsca. Czekaj, zobaczymy, może włączymy latarkę. Mogę nagrać taką. Co tam jest? No, takie fajne przejścia pomiędzy. No, dobrze, słuchajcie, także tutaj sobie fajnie schodzimy już, myślę, że gdzieś przy stacji Matlock Buff zejdziemy za chwilę, jeszcze kawałek i powinniśmy dojść do naszego celu, ale tutaj widzę, że jeszcze jest fajna miejsca. Słuchajcie, tędy nie idziemy, nie wiem, gdzie ta droga prowadzi, na razie na mapach mnie nie chciało nic otworzyć się, więc nie wiem, ale tu jak są wagoniki, no to tu powinniśmy dobrze zejść. Tutaj patrzcie, jaka fajna miejscóweczka na piknik wiosną. Jeżeli się zastanawiacie, co się stało z naszym pieskiem, no dzisiaj nasza Lady z nami nie przyszła, biegała dzisiaj z nami rano, była strasznie brudna, więc musiałam ją wykąpać. No i została w domu. Stwierdziliśmy, że idziemy na ten spacer sami, bo nam zależało właśnie przejść tutaj pod tymi skałami, co przed chwileczką widzieliście. Fajna miejscówka i fajne przejście, ale generalnie no została w domu. Już swoje dzisiaj wybiegała, zmęczona i stwierdziliśmy, że nie zabieramy ją na ten spacer. Zwłaszcza, że mówię, mamy w planach gdzieś tam się zatrzymać i coś zjeść. To też nie chcieliśmy ją brać ze sobą, bo ona jest taka trochę niegrzeczna. Zwłaszcza jak siedzimy gdzieś w pawie i są inne pieski. Zawsze się stresujemy dodatkowo tym. Także nie wiem, gdzie dokładnie idziemy teraz. Idziemy drogą taką, która wygląda na normalną taki tędy. Idziemy tędy. Słuchajcie, tak naprawdę no, gdzieś tam sobie krążymy. Tak jak to my lubimy chodzić innymi ścieżkami niż normalnie. Jak oglądaliście któregoś razu nasz odcinek z Aten, jak wchodziliśmy tam na górę, Hymnetus, no to też syn nas prowadził, ale później zdecydowaliśmy, że pójdziemy jednak drogą tak na czuja i rzeczywiście to był lepszy wybór. Także teraz też trochę tak idziemy na czuja. Chociaż już mi się to nie podoba. Czy jest okej tam? Tu jakieś schody widzę. Ale zobaczcie, jakie jest błoto. Ble. Tak po prostu się w tych listkach zatapiamy. Kolejna miejscówka, żeby się zatrzymać i popatrzeć. Czekajcie, bo na razie muszę te śliskie kamienia ogarnąć. Pokaż, Alunia, czekaj. O, fajnie widać wagoniki. Tak, bo tam dalej jest takie wesołe miasteczko Gulliver. Nigdy na nim nie byliśmy, bo zawsze mi się wydawało takie kiczowate. Nasz pub jest tam na dole. Tak, nie widać teraz. No, tak jak te światełka, bo to jest przy tym car park, przy samej tej wodzie. Ale tam był lepszy widok niż tutaj. Z tamtej strony. A pamiętacie, my sobie jeszcze wtedy tam przeszliśmy tak tyłem i zeszliśmy pomiędzy tymi domami. Także też fajnie. Słuchajcie, tutaj sobie stąd zeszliśmy. Nie z tych schodów tutaj, bo te schody nie wiem gdzie wiodą, tak jak tam ludzie idą tak samo za nami. Tutaj jesteśmy przy samych wagonikach. Mamy kolejne wejście, takie samo ładne, jak wchodziliśmy przed chwilką. Także tu już jesteśmy, zobaczcie, wejście, wagoniki tak pięknie i jesteśmy w Matlock Buff. Także taki fajna trasa. Village Center. Wszystkie informacje zobaczcie. High Tor. Jak można sobie przejść.
Super, naprawdę super. No i zobaczcie, jesteśmy przy parkingu Matlock Baw. Tu mamy pociąg, możecie sobie tutaj pociągiem przyjechać, jak macie ochotę. Pani z lodami stoi, widzę. Nie ma to znaczenia, jaka jest pora roku, a my już sobie tutaj przyjdziemy przez ten mostek do samego. Jeżeli oglądacie nas dopiero pierwszy raz, to chciałabym Wam powiedzieć, że Matlock jest taką miejscówką, która jest takim naszym polskim Karpaczem, ja to tak nazywam, i myślę, że tak trochę to właśnie ten klimacik tutaj jest bardzo podobny. W sensie nie ma wyciągów narciarskich, owszem, ale sam klimat miasteczka jest taki, że wiosna, lato, jesień, zima, zawsze tutaj coś się dzieje. Tu jest pełno knajpek, przyjeżdżają wiosną motocykliści, czasami pojawiają się również stare samochody, ale generalnie jest to miejscówka dla motorów. Tutaj te motory, później one sobie tak stoją zaparkowane wzdłuż ulicy. Te knajpki, te wszystkie fish and chipsy, te wszystkie inne są przystosowane do tego, żeby właśnie tych motocyklistów tutaj, że tak powiem, poczęstować jedzonkiem, żeby oni sobie bezpiecznie zostawili swoje jednoślady i poszli coś tam zjeść. Ja przy okazji Wam tutaj pokazuję, jak można się przejść przez Matlock. Oczywiście kilka filmików o Matlocku już na naszym kanale jest, bo to jest, mówię, jedna z naszych takich jednodniowych, szybkich miejscówek, które można szybko zwiedzić. A samo Matlock oczywiście ma też bardzo ciekawą historię. Tak jak większość takich miasteczek oczywiście powstało w czasach wiktoriańskich. Tutaj były specjalne, sama nazwa mówi, źródełka, w których można było korzystać i sobie po prostu wymoczyć pupkę. No i do tej pory tutaj taka miejscowość ta została jako taka bardziej właśnie turystyczno-wypoczynkowa. Słyszałam, że mnie wołają, ale nie wiem gdzie. Mostek jest naprawdę taki bardzo taki słodki, romantyczny. Widzicie? I Lovers Walk, można Children Play Area, można też tam iść. Ja chyba się tak przejdę, słuchajcie, bo ja nie widzę, żeby oni tędy poszli, a myślę, że właśnie poszli przez ten mostek w stronę właśnie tą drugą, tylko że niestety później tam nie ma przejścia. Ale patrzcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Tak jak jest oświetlone. 1887 rok ten most został, słuchajcie, tutaj wybudowany. Jest naprawdę dużo takich fajnych miejsc, w których po prostu bardzo łatwo się zakochać i można do nich wracać i tak naprawdę tak jak my przez tyle lat tutaj totalnie zieloni, że można było takim fajnym szlakiem sobie przejść. Także zapraszam Was, idzie wiosna, idzie half term, możecie sobie, mówię, fajnie tutaj Peak District pozwiedzać. Jest dużo ciekawych miejscówek. Na naszym kanale jest dużo fajnych filmików. No filmiki są fajne, ale generalnie dużo jest ciekawych miejsc, które możecie sobie zaplanować i pozwiedzać z dzieciakami. Jeżeli szukacie jakichś inspiracji, a nie zbyt wiecie, no to dajcie znać, ja z chęcią Wam podpowiem. My podróżujemy z dzieciakami już dosyć długo. Wcześniej oczywiście nie nagrywałam tych filmików. Tutaj jeszcze taka wzmianka. Słuchajcie, tu jak pójdziecie do góry, to też jest taki punkt widokowy, ale na tą stronę Matlock, na tą stronę Matlock Baw. Także też bardzo fajnie, nie musicie iść tak jak my dzisiaj. Tutaj plac zabaw w remoncie, albo nie w remoncie, albo po prostu na zimę jest ogrodzony, żeby dzieciaki tutaj nie korzystały, bo może to drewno jest śliskie. W każdym razie ja tutaj się jeszcze kawałek przejdę, dojdę do kolejnego mostu i tym mostem przez park przejdę z powrotem koło tego naszego pubu. Być może tam znajdę rodzinkę, bo nie wiem, gdzie oni się w tej chwili podzieli. Gdzieś mi się schowali, kurczę. No już jestem na tym drugim mostku, słuchajcie, tam jeszcze dalej można sobie iść też bardzo fajnie, ale to już trzeba mieć trochę więcej czasu, a tak jak widzicie, trochę już się robi szarawo, no bo mamy godzinę 16:30. Także fajnie, że jest coraz dłużej jasno i można ten czas poświęcić na takie dłuższe spacery i można później się wybrać z domu. Nie trzeba tak się wcześnie lecieć, żeby zdążyć przed zachodem słońca. Na pewno będziemy wracać do samochodu już po ciemku. To jest bankowo, ale to nic. Tutaj Wam pokażę za to, jak wygląda jeszcze ten ogród. Z tyłu za tym pawilonem właśnie. Tutaj mamy kościół na górze i tam idzie główna droga do Matlock Baw i tak przyjeżdżacie sobie do Matlock.
A fajnie, tutaj słuchajcie, no latem jest dużo osób, no jest tutaj busy. Ta miejscówka naprawdę jest oblegana. Dlatego latem, no jak już nie ma wyboru i chcemy tylko po prostu gdzieś wypaść, że tak powiem, za miasto, no to się decydujemy i tutaj przyjeżdżamy. Ale generalnie w takim sezonie szczytowym, chyba że ktoś nas odwiedzi, no to chcemy pokazać tą miejscówkę, bo tutaj mówię, te motory, ten hałas tych motorów jest taki trochę przybijający. No ale za to miasteczko tętni życiem i dzięki temu te wszystkie tutaj knajpki, knajpeczki, kawiarenki, one funkcjonują i naprawdę jest bardzo, bardzo popularne. No, tak jak widzicie, ładnie jest, jeszcze jest szaro, buro, bo mamy zimę, ale na pewno warto się wybrać. Dajcie znać, czy znacie to miejsce, czy byliście, czy chcielibyście tutaj podpowiedzieć nam, gdzie jeszcze możemy się wybrać, bo może są miejscówki dookoła, o których nie wiedzieliśmy. I cały czas przyjeżdżamy w jedno miejsce, a można by było jeszcze gdzieś pospacerować i przeżyć jeszcze jakąś jedną fajną, ciekawą przygodę. My w każdym razie, no jesteśmy zadowoleni, że mówię, kolejne miejsce udało nam się dzisiaj odkryć i nie spodziewałam się, że uda nam się tam przejść. Tu już jestem przy głównej drodze. Tutaj po mojej prawej stronie jest kolejny mały carpark, ale powiem Wam szczerze, znaleźć tutaj miejsce to też czasami bywa różnie. Tutaj macie po lewej stronie nasz ulubiony pub, który Wam gorąco polecam. Opcje bez glutenu oczywiście jak najbardziej, dlatego go tak bardzo lubię, ale generalnie jedzenie jest pyszne i jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, żeby coś nam nie smakowało. Pizza prosto z pieca, fantastycznie przygotowana. O, widzę, że moi już czekają, także ja też pokażę Wam jeszcze rybki, które tutaj są i idziemy ustalić, co będziemy jeść. A to są takie piękne, wielgachne karpie koi. Zobaczcie. O, jaki ten jest olbrzymi. Wow. Słuchajcie, jednak nie zaszliśmy do naszego ulubionego pubu. Stwierdziliśmy, że tak patrzyliśmy na to menu i mówimy, kurczę, wszystko jest to samo. Ja myślałam, że coś nowego gdzieś tam zobaczyłam na ich stronie, że jakieś nowe menu wprowadzają. Ale nie wiem, nic nie widziałam takiego super, więc stwierdziliśmy, że jeszcze jest na tyle jasno, że idziemy sobie w stronę Matlock tutaj drogą, żeby dojść za, że tak powiem, jeszcze jasnego. No i tam w Matlock też jest kilka opcji, więc jeżeli gdzieś nam się uda przycupnąć, no bo jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo głodni, to Wam polecę tą miejscówkę. A jeżeli nie uda się i będzie taka słaba, no to Wam nie polecę. W każdym razie zobaczcie, tu idziemy pod wagonikami, a szliśmy sobie tamtędy. Także i tam jeszcze ludzie, widać jak ludzie są na górze. No, ale spoko, widzicie? Naprawdę fajnie. Zaczamy magiczny znak. Doszliśmy z powrotem do Matlock. Takie niezłe kółeczko zrobiliśmy. Zobaczcie, tam jest ta górka, którą dzisiaj pokonaliśmy. Więc jeszcze kawałek. Ja jeszcze nawet nie sprawdzałam, ile dokładnie przeszliśmy. Nawet nie włączyłam jeszcze tej aplikacji, żeby sobie kliknąć i zobaczyć. Idziemy jeszcze kawałeczek do Matlock, wiadukt i będziemy już byliśmy w pubie tutaj. Wypiliśmy dosłownie sobie po jednym małym piwku i zdecydowanie menu, fajna atmosfera, bo muzyka na żywo, więc fajny pub. Ale zdecydowanie jedzenia nie było fajnego, więc idziemy tutaj. Zobaczymy, co tu podają. A podobno są burgery i są opcje również bez glutenu. Certain pizza, some kids meal. Kids meal, pokaż. Mac and cheese, kurczak, burger, hot dog, No dobra, to może coś tutaj sobie wymyślimy i tutaj mówię, też ma być opcja bez glutenu, słuchajcie. Tak przynajmniej moja aplikacja mi pokazuje. Dobra, słuchajcie, przyszły dzieciaki porcje i to jest, twój jest chicken burger, tak? Chicken burger? Tu mam jakieś tam skrzydełko, oczywiście to wszystko nie jest, ale zobaczcie, co zamówił nasz 11-letni syn. Thank you. Zobaczcie, a my mamy takie jedzenie wspólne, bo to była... Dzięki, że mi zasłoniłeś. Opcja bez glutenu. Także mamy takiego miksa wszystkiego, co tylko jest możliwe. Dobra, słuchajcie, zasiedzieliśmy się, było cudownie. Słuchajcie, fantastyczne miejsce. Gorąco Wam polecam, po prostu są mega burgery. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie takie wow. A tak naprawdę moja bezglutenowa aplikacja mi podpowiedziała, żeby tu przyjść jeść. Burgera co prawda nie jadłam, bo widzieliście, miałam taki zestaw wszystkich mięs pieczonych na grillu.
co było dla nas mega duże, więc wychodzimy z 2 pełnymi pojemnikami jeszcze. No i co? No i będziemy się żegnać. Wrócimy do Was oczywiście jak najszybciej się tylko da. Mamy zielone światło, więc idzie half term i na pewno gdzieś się wybierzemy. Tak jak Wam mówiłam, ja tylko zawsze czekam na pogodę. Nie rezerwuję wcześniej, no chyba, że byłby to lot gdzieś w cieplutkie kraje, no to byłaby inna opcja. Ale tak naprawdę no, my po prostu nie mamy co zrobić z psem. Nie ma starszego syna, nie ma kto przyjechać, nie ma kto zostać. Córka też swoje życie wiedzie, więc ta starsza, więc naprawdę nie mamy co zrobić z pieskiem, żebyśmy gdzieś tam sobie zaplanowali taki wypad, chociażby jak w zeszłym roku do Grecji. Więc no, musimy tutaj lokalnie. Chyba że coś się nagle wydarzy i jakimś cudem opiekuna dla niej znajdziemy. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że pokazałam Wam fajne miejsce i pójdziecie naszymi śladami i również tą trasą się fajnie przyjdziecie. No i podzielicie się swoimi wrażeniami. My uciekamy do auta. Matlock jest piękne. Zachęcam Was do odwiedzin. Jak nie byliście, to naprawdę warto. A jeżeli byliście, no to dajcie znać, co lubicie, gdzie lubicie chodzić, gdzie lubicie jeść, gdzie lubicie się zatrzymać. No i co tutaj fajnego jeszcze można by było zobaczyć, takiego zupełnie innego. Także dzięki wielkie, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!